Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie pyszny doner kebab z mielonej wołowiny. Zrobimy kilka dodatków, bardzo pysznych, ale to zostawmy na później, bo najważniejsze jest mięso w tej chwili. Pokażę Wam taki naprawdę fajny patent, którego być może nie znacie, a który sprawdza się w kebabie idealne. Niepotrzebne będą nam nasze stojaki, a mięso będzie prawie tak samo jak z kebabowni. A więc zaczynamy od przyprawienia. Do mięsa dodaję 3 łyżki jogurtu naturalnego. Daję 4 łyżki. Teraz wlewam trochę mleka. Wsypię chili. Chili dajemy całą stołową łyżkę. Nie żałujemy. Tyle samo daję bazylii suszonej. Łyżkę. Również oregano. Wetrę 2 ząbki czosnku. Będzie obłędnie pyszne mięso, mówię Wam. I nie bójcie się tego chili, bo to wcale nie będzie później czuć tego. Teraz zetrę 2 średniej wielkości cebule na bardzo drobnych oczkach. Gotowe. Aż łzy poleciały. Teraz musimy posolić. Teraz wsypujemy czarny pieprz. Jeszcze troszkę. I dokładnie mięso wyrabiamy. Mięso jest pełne aromatów, smaków, przypraw. Właśnie o to chodzi. Gotowe. I teraz niespodzianka. Mięso muszę zawinąć w folię. To jest folia spożywcza. Zrobimy taką kiełbaskę z tego. I uwierzcie mi, to jest na kilka razy. A jak przechować, też za chwilę się dowiecie. To nie jest na raz. I teraz mięso wkładam do zamrażarnika na kilkanaście godzin, żeby dobrze zamarzło. No i po kilkunastu godzinach mięso jest dobrze zamrożone, ale pokażę Wam je troszeczkę później. Teraz przygotujemy sobie wszystkie składniki, które będą nam potrzebne właśnie do takiego pysznego kebaba. Dobra, najpierw zrobię taką szybką, prostą sałatkę z pomidora, ogórka, jalapeno i trochę przypraw. Skroimy 2 pomidory. Zdrewniałą część odcinamy. One nie są bardzo ostre, więc można śmiało je użyć tutaj właśnie do tej sałatki. I nie kroimy zbyt cienko, tylko na takie grubsze
kawałki. Teraz kawałek ogórka. Ogórek będzie jeszcze nam potrzebny za chwilę. Również kroję go w kostkę. Teraz trochę zieleniny. Musimy to przyprawić. Dodajemy oliwę, troszkę octu winnego. Jeżeli ktoś lubi, może dodać sok z cytryny. Teraz sól, czarny, grubo zmielony pieprz i troszeczkę płatków chili. I gotowe. Wymieszajmy. Pierwszy dodatek jest już zrobiony. Kapustę solimy i również zlewamy winnym octem. I dobrze ją musimy tak pościskać, powygniatać. Wtedy będzie bardziej delikatna, nie będzie taka twarda, zmięknie po prostu. Przełożę ją do miski. Teraz zetrę jedną marchewkę, taką dość dużą. Również odstawiam na bok. Teraz zrobimy dwa sosy, jeden biały, jeden czerwony. A więc tak, zaczniemy od białego. Kroimy ogórka w drobniutką kosteczkę. Ogórek pokrojony, teraz wrzucam 2 łyżki jogurtu greckiego, łyżkę majonezu, wcieram 2 ząbki czosnku średniej wielkości, kroję trochę kopru. Wycisnę trochę soku z cytryny. Ale oczywiście cytrynę musimy trochę pomasować, żeby soki puściła. I teraz sól, pieprz i dokładnie wymieszajmy. I pierwszy sos jest gotowy. Jest lekko kwaśny i orzeźwiający. Weźmiemy się za sos czerwony. Do tego będę potrzebował kawałek urządzenia. Ponieważ nie dostałem pasty z pomidorów suszonych, więc zrobię ją sam. Wleję troszeczkę oliwy, ale nie za dużo,
żeby się lepiej mieliło. Dodam troszkę soli i szczyptę płatków chili dla podkreślenia smaku. I pasta gotowa. Taką pastę możemy dość długo przechowywać w lodówce. Wystarczy zalać ją troszeczkę oliwą z wierzchu, tak jak przechowuje się otwarty koncentrat pomidorowy. No to pastę z pomidorów już zrobiliśmy. Teraz możemy przystąpić do zrobienia czerwonego sosu do naszego kebaba. I tu również dajemy jogurt grecki. Porządne 2 łyżki. Łyżkę pasty pomidorowej. Sól. Chociaż uważajmy z solą, ponieważ pasta już była przyprawiona. Troszeczkę oliwy. I troszkę soku z cytryny. Chili dodawałem do pasty z pomidorów, więc pikantne powinno być wystarczająco. Myślę, że troszkę soli, troszkę pieprzu i trochę chili, bo ja w kuchni lubię na ostro. Jeżeli sosy będą wydawały Wam się przykwaśne, to zawsze możemy dosypać troszeczkę cukru i osłodzić. To praktycznie wszystko mamy przygotowane. Teraz zajmiemy się mięsem i bułkami. Mięso wylądowało na stole prosto z zamrażalnika. Zobaczcie. Twarde jak kamień. I o to właśnie chodziło. To jest ten cały mój patent na takiego kebaba. Teraz tak, żeby mięso mi się nie śliskało, przytrzymam je ręcznikiem kuchennym. No i żeby ręce mi nie marzły. I ścinamy teraz plasterki. Nie jest to trudne. Może zacznę rozgrzewać patelnię. I co jest fajne w takim mięsie, że zużywam tyle, ile potrzebuję, resztę włożę z powrotem do zamrażarki. Na patelnię wlewam oliwę. Pachnie jak z prawdziwej kebabowni, uwierzcie mi. Coś fantastycznego. Smażymy dosłownie chwileczkę. Mięso już jest prawie gotowe, więc możemy zacząć przekrajać bułkę. Bułka jest już upieczona, więc piec jej drugi raz nie muszę.
Pierwszą część smaruję białym sosem. Mięso wyłączyłem. Drugą część smaruję czerwonym sosem. Dokładnie smarujemy, żeby każdy kęs miał smak. I teraz dajemy zrumienione pięknie mięso. Wygląda to cudownie, a jak pachnie. Damy czerwoną kapustę. Nie żałujemy tych warzyw. Marchewkę. Czerwoną cebulę. Teraz dodam znowu troszeczkę mięsa. Ależ to zaczyna obłędnie wyglądać. Śmiało. Przyciskamy, układamy. Próbujemy zmieścić jak najwięcej warzyw. Teraz jeszcze na górę trochę zieleniny. Aha, i mam tu jeszcze korniszony. Są malutkie, więc je tylko przekroję w pół. Gdzieś je tu powciskamy. A jeszcze ciapnę trochę sosu. I mój domowy kebab jest gotowy. To smakuje obłędnie. Po prostu jest pyszne. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich domowych dobroci. Ja swojego prawie zjadłem, ale teraz biorę się za kolejne, bo inni też czekają na te dobroci.